Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Paprzycki, firma Hertz. Jesteśmy niedaleko Starachowic. Zawitaliśmy do Szymona, a właściwie do jego kotłowni. Szymon, dziękujemy Ci za zaproszenie i za to, że możemy u Ciebie gościć dzisiaj. Szymon zainstalował kocioł Firestar Deluxe 20 kW w zeszłym roku na jesień. Uruchomiliśmy go końcem września. Dzisiaj mamy prawie już koniec marca. Przyjechaliśmy zobaczyć, co tu się właściwie dzieje, ale też mamy niezwykłą okazję, żeby zająć się kotłem, więc pokażemy Wam, jak kocioł funkcjonuje. Zaczniemy oczywiście od posprzątania. Kocioł jest wyłączony, ma 28 stopni. Bufor jest wychłodzony. Oczywiście był to celowy zabieg. 28 stopni jest na buforze u góry, 28 na dole, więc mamy totalnie instalację wychłodzoną. Zaczniemy od posprzątania, zobaczymy, co jest w kotle po procesie zgazowania i będziemy rozpalali. I wygarniemy wszystko, co tutaj nam się zachowało z poprzedniego spalania. Oczywiście nie zrobimy tego na 100% dokładnie, bo nie ma takiej potrzeby. Z grubsza tylko wygarniamy pozostałości z poprzedniego zgazowania. Tu widać węgiel drzewny, który nam się rozpada. Proszę wybaczyć. Wiemy, że to jest drewno, więc troszkę będzie brudu, który oczywiście za chwileczkę pozamiatamy. 15 sekund. Mamy już wyczyszczoną komorę załadunkową. Więc możemy ją zamknąć i przejdziemy do komory zgazowania i popielniskowej. Proszę Państwa, to wszystko. 30 sekund, 45, sami Państwo ocencie, ile nam to zajęło czasu. Mamy wyczyszczony kocioł. Ktoś może powiedzieć, czy na pewno wyczyszczony? Już odpowiadam. Oczywiście wygarnęliśmy wszystkie pozostałości z komory załadunkowej, z komory paleniskowej. Przeczyściłem również dyszę w ceramice. Natomiast wymiennik czyści się automatycznie w kotle Deluxe. Natomiast to, co z czyszczenia wymiennika spada, z turbulatorów, było tam z tyłu. Ja to po prostu wygarnąłem tutaj do przodu. W kotle nie ma żadnej wyczystki z boku, ani z lewej strony, ani z prawej strony, z której należałoby cokolwiek wyczyszczać. To czyszczenie z wymiennika z turbulatorów odbywa się tam z tyłu, natomiast z tej strony mamy możliwość po prostu wybrania tego przy okazji czyszczenia. Sami Państwo ocencie, ile nam to czasu zajęło i czy było proste. Mamy wysprzątany kocioł, wybraliśmy popiół, wszystkie te resztki, które zostały po poprzednim spalaniu. Nałożyłem trochę drobnego drewna, oczywiście trochę papieru, kartonów, więc będziemy przystępować do rozpalania. Użyję podpałki gazowej, żeby było szybciej. Kocioł został rozpalony. Oczywiście jest to ta pierwsza faza. Mamy w tym momencie otwarty bypass, czyli wszystkie spaliny, które w tym momencie będą tworzyły się z rozpalania, nie będą przechodziły przez palnik, nie będzie procesu zgazowania. Spaliny uciekają krótkim obiegiem w tym momencie do komina. Trwa rozpalanie w komorze spalania. 4 minuty temu rozpaliśmy kocioł. W tym momencie na spalinach mamy 94 stopnie i ta temperatura oczywiście idzie do góry. Jesteśmy w fazie rozpalania. To jest ta faza, kiedy tak naprawdę nie ma jeszcze zgazowania, kiedy tworzymy warstwę żaru w komorze załadunkowej, więc w momencie, w którym osiągniemy temperaturę spalin około 150 stopni, załadujemy kocioł drewnem kawałkowym, suchym, załadujemy go pod korek, jak nasz klient dzisiaj się wyraził, i zamkniemy te drzwi tutaj maskujące, które umożliwią zamknięcie bypassu i proces zgazowania przez palnik, tak jak to ma po prostu wyglądać. Mamy około 130 stopni na spalinach, mamy już warstwę żaru utworzoną, więc w tym momencie zajmiemy się doładowywaniem drewna do komory załadunkowej. Około 15-20 minut temu załadowaliśmy komorę spalania do pełna i jesteśmy w fazie zgazowania. Temperatura spalin waha nam się pomiędzy 175 a 180 stopni.
mamy około 5% tlenu, więc rzeczywiście zgazowanie trwa. Spalanie w niskiej temperaturze, ten proces zgazowania jest przy ograniczonym dostępie tlenu. Nie mamy tutaj takiego, powiedziałbym, laboratoryjnego, wzorcowego też drewna. Ta jego wilgotność jest troszkę wyższa niż powinna być. Natomiast proces jakby w dalszym ciągu jest, jest stabilny, jest taki, jak powinien być. Więc mamy godzinę, spojrzę sobie na telefon, godzinę 12:15. Będziemy obserwować oczywiście cały proces gazowania i taka jest nasza intencja, żeby Państwu pokazać, ile godzin potrzeba, żeby załadować bufory akumulacyjne, które znajdują się w kotłowni. Mamy 2 bufory akumulacyjne po 1500 litrów, czyli mamy razem 3000 litrów. Mamy kocioł o mocy 20 kW z 160-litrową komorą załadunkową drewna. I mamy dom o powierzchni około 350 m2. Jest to dom 3-kondygnacyjny. Jesteśmy na kondygnacji 0, mamy jeszcze kondygnację 1 i 2. Dom jest tradycyjny, wybudowany technologią tradycyjną, technologią taką, jaką budowano 30 lat temu. Jest dobrze ocieplony. W dużej mierze ogrzewanie grzejnikowe się znajduje tutaj, jeżeli chodzi o instalację. Na jednym poziomie jest podłogówka. Kocioł znajduje się w fazie regulacji. Co to jest faza regulacji? W sterowaniu Hertz jest to faza po prostu modulacji. Kocioł jest w tak zwanej modulacji, czyli tej fazie właściwej dla procesu spalania. Tutaj mamy takie kafelki, skróty temperaturowe. Możemy sobie przyporządkować w te miejsca różne odczyty z różnych sond i różnych czujników. Ja akurat przyporządkowałem te, które mnie interesują, czyli temperaturę kotła, to czy działa pompa kotłowa, z jaką mocą w tej fazie regulacji, modulacji kocioł pracuje. Widzimy, że to jest 100%. Widzimy tę aktualną temperaturę spalin, mamy 182 stopnie. Widzimy temperaturę bufora górną i dolną, przy czym proszę zauważyć, że tak naprawdę kocioł w fazie regulacji jest od może około pół godziny, więc zaczynamy ładowanie tego bufora. W miarę upływu czasu ta temperatura będzie przyrastać w sposób nieliniowy, a wręcz logarytmiczny, więc będziemy widzieli te skoki temperatury już na buforze znacząco. Oczywiście mamy też odczyt temperatury ciepłej wody użytkowej oraz, i tu ważne, bo w hercu tak mierzymy temperaturę na obwodzie grzewczym, na zasilaniu i na jego powrocie. Chodzi tu przede wszystkim o regulację i sposób, algorytm działania mieszacza na obwodzie grzewczym. Tak jest to skonstruowane w hercu, że nie tylko tak jak u większości producentów sterowania mierzymy temperaturę na zasilaniu, ale my mierzymy także na powrocie. Tu chciałem powiedzieć kilka słów o tym, jak bardzo ważna dla kotła zgazowującego Hertz Firestar jest temperatura powrotu, a właściwie jej pilnowanie. Tutaj mamy zaznaczone w wymaganej temperaturze, że oczekujemy temperatury na powrocie 60 stopni. I proszę zauważyć, temperatura powrotu na chwilę obecną to jest 60,3 stopnia. I tutaj mieszacz, który jest zamontowany na powrocie, ma za zadanie utrzymywać tą temperaturę właściwie taką, która byłaby jak najbardziej zbliżona do tej, którą sobie ustawiliśmy. I widzimy, że ona jest niemalże identyczna z tą, którą oczekujemy. Widzimy również temperaturę kotła. Na ten moment to jest 65 stopni. Oczywiście my oczekujemy wyższej temperatury, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten proces zgazowania rozpoczął się stosunkowo niedawno. Mamy cały czas rozpoczęcie ładowania bufora, więc część tej energii na pewno jest przesyłana do bufora, pomijając oczywiście tą energię, która jest przesyłana do powrotu, tak żeby utrzymać te 60 stopni na temperaturze powrotu. Co więcej, możemy zobaczyć również temperaturę spalin i tutaj w wymaganej, w oczekiwanej temperaturze mamy ustawione 190 stopni. My jesteśmy bardzo blisko tej temperatury, 187. Więc proszę zauważyć, jak bardzo stabilny jest ten proces zgazowania. Jak bardzo wentylator wyciągowy pilnuje tego, żeby ta temperatura spalin
obecna, aktualna, nie odbiegała od tej, która jest ustawiona. Jesteśmy bardzo blisko tej temperatury zadanej. Oczywiście, jeżeli się okaże, że temperatura spalin przeskoczyła nam ponad temperaturę zadaną, wentylator zmniejszy swoją moc, tak żeby pilnować dalej, w dalszym stopniu, w dalszym ciągu tej temperatury spalin zadanej. I kolejny ekran to odczyty. I tutaj, tak jak Państwu wspomniałem, mamy automatyczną regulację powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego. I jest to zarówno w kotle w wersji Deluxe, jak i w kotle wersji Eco. Chciałbym tylko dodać, że kocioł wersja Eco różni się oczywiście tym ekranem tutaj takim dotykowym. Nie ma go, po prostu go nie ma. Jest analogowy, guzikowy ekran sterujący. Natomiast sam algorytm procesu spalania jest identyczny jak w kotle Deluxe. I tam również mamy automatyczną regulację powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą odpowiednich siłowników zamontowanych na klapach powietrza pierwotnego i wtórnego, a odczyt, sygnał do tego, czy mają te klapy się otworzyć, czy zamknąć, jest przesyłany do sterownika poprzez odczyt sondy spalin, czyli sondy odczytu tlenu resztkowego. Tu Państwo możecie zauważyć, że my oczekujemy tego tlenu w fazie regulacji, w tej mocy maksymalnej, jaką teraz idzie kocioł, w zakresie 5,5%. Mamy 6,1, 6,2. Ten odczyt oczywiście będzie w pewien sposób odbiegał od tego, czego oczekujemy, dlatego że mamy do czynienia z kotłem na paliwo stałe. Mamy do czynienia z kotłem na drewno. O ile ten proces regulacji może być bardzo, bardzo książkowy i laboratoryjny wręcz, jeżeli chodzi o kocioł na pellet, gdzie podawanie paliwa jest równomierne, to przy kotle zgazowującym należy się liczyć z tym, że ten odczyt może delikatnie się różnić. Natomiast proszę zauważyć, jak bardzo stabilny jest ten proces, co powtarzam po raz wtóry. Rozmawiamy o tym od kilkunastu sekund, od 30 sekund, natomiast ten tlen waha się bardzo nieznacznie. Nie są to skoki rzędu 6, 8, 10, 12%. Nie są to skoki rzędu plus minus 3%. Jest to bardzo precyzyjny sposób sterowania dostarczaniem powietrza do procesu zgazowywania. Ściągnąłem tutaj instalatora w ogóle do kotłowni, bo pomyślałem sobie, że to będzie fajne. Radek Zawłocki. Radek montował tenże kocioł pół roku temu tutaj. No to Radek, w zasadzie to, że ten kocioł jest zamontowany tutaj, to jest Twoja zasługa. Tak, dokładnie. Jak to się w ogóle stało, że ten kocioł tutaj jest? Tutaj cała kotłownia była modernizowana i zdecydowaliśmy się na kocioł na zgazowywanie. Z tego względu Hertz, bo postawiliśmy na markę i na jakość. Przede wszystkim chodzi o kubaturę budynku, czyli dość duży jest budynek, duża powierzchnia grzania. Dodatkowo klient ma dostęp do drzewa, czyli tak naprawdę to jedyna słuszna decyzja była w tym momencie. Klient już był nakierunkowany na zgazowywanie i dlatego podjęliśmy decyzję, że taki kocioł będzie zamontowany. Chodzi o proces zgazowywania, że mamy tu kontrolę procesu tego zgazowywania i on jest widoczny i jest kontrolowany. Okej, przez sondę lambda, przez powietrze pierwotne i wtórne. Jest stabilny. Myślisz, że klient żałuje tej decyzji, czy raczej... Nie, jest bardzo zadowolony. Przy tych mrozach, które były ostatnio, czyli duże mrozy, kocioł był załadowany raz dziennie. Ale jak już temperatura gdzieś tam plusowa nadchodzi, no to jest proces spalania jest co 2, co 3 dni. Co 2, co 3 nawet dni, tak? Ciepła woda użytkowa, tutaj jest też solar, widziałem, Tak. więc jest wspierane z solara grzanie ciepłej wody. Jest też grzałka zamontowana w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, ale chyba nie jest Nie była używana. nigdy używana. Czyli generalnie, jeżeli mamy taką temperaturę jak teraz, a mamy temperaturę powyżej 10 stopni na zewnątrz, spokojnie raz na 3 dni wystarczy tutaj załadować te bufory? Tak. Ostatnie palenie było teraz w niedzielę, czyli mamy wtorek i tak naprawdę byśmy nie palili, gdybyś nie przyjechał, dopiero jutro by było palenie. Ja widziałem na zbiorniku ciepłej wody użytkowej, że tam jest temperatura około 38 stopni. Podejrzewam, że solar by troszkę jeszcze dokręcił tą temperaturę dzisiaj do 45, co by było wystarczające dla tej 5-osobowej rodziny, która tutaj mieszka.
Nasz kocioł ładuje się od przodu. Czy ładowanie kotła od przodu jest ok według Ciebie? Czy ułatwia znacznie pracę? Jest dobre z tego względu, że nie ma takiego zadymienia w pomieszczeniu. Ja tylko dodam, że u nas też z przodu się wyciąga pozostałości po procesie spalania, czyli tam z tej komory załadunkowej, z tego popielnika na dole, nie ma tych wyczystek z lewej, z prawej strony. To też jest chyba jakiś tam atut. Tak, to jest pomocne przy użytkowaniu. Montowałeś kocioł zgazowujący drewno herca po raz pierwszy. Tak. Co w ogóle, jakie były Twoje wrażenia montażowe? Przede wszystkim chodzi o wagę. Ten kocioł jest bardzo ciężki. Tu były problemy, żeby go tutaj wnieść. Na szczęście nie ma piwnicy, ale sobie poradziliśmy i wagowo to był największy problem, żeby go tutaj usadowić. No, a reszta to już gładko, fajnie poszło. Czyli Radek, wspomniałeś tutaj generalnie, że klienci, którzy mają domy o dużej kubaturze, o dużym metrażu, są takimi potencjalnymi klientami na kocioł zgazowujący drewno. Myślisz, że klienci, którzy zostali w pewien sposób naciągnięci, bo chyba mogę użyć takiego słowa, albo niesłusznie zachęceni, to może będzie bardziej polityczne, do zainstalowania na przykład pompy ciepła, do domu o dużej powierzchni, pompy nieodpowiednio dobranej, którzy nie mają wspomagania z paneli fotowoltaicznych. Czy to jest klient, który będzie szukał na przykład takiego kotła, a jeżeli jeszcze dodamy to, że nie wiem, posiada trochę swojego drewna, czy jakiś swój las, czy to jest klient na taki kocioł? Może nie oszukani, ale to urządzenie zostało źle dopasowane, źle dobrane. I źle dobrane do budynku, tak? Jeśli klient ma swój las, można było takie urządzenie zamontować. Od i razu. Od razu był bardziej zadowolony. Bo pompy ciepła też są dobre, tylko nie wszędzie się nadają do montażu. Tam bardzo istotny jest dobór właściwie urządzenia do budynku. Oczywiście, że tak. Tutaj, jeżeli źle dobierzemy kocioł zgazowujący, przewymiarujemy go o 5 kW albo nie doszacujemy go, przy akumulacji buforowej chyba nie ma to wielkiego znaczenia. Nie ma znaczenia. To będzie dobrze chodziło, także Czyli mogliśmy tutaj klientowi jeszcze dołożyć jeden bufor i też by było ok, tak? Tutaj proces zgazowania generalnie na tym drewnie, którego on używa, trwa około 6 godzin, jak mi się Tak, wydaje. 6-8 godzin jest proces spalania. Radek, no kawał dobrej roboty, są bufory akumulacyjne, wykonałeś zetkę tak zwaną, czyli nawiew powietrza do kotłowni. Instalacja jest wykonana tak, jak powinna być. Jest zabezpieczona temperaturowo, jest zabezpieczona ciśnieniowo. Temperaturowo jeszcze dodam, że kocioł posiada wbudowaną wężownicę bezpieczeństwa, więc wystarczyło założyć zawór do wężownicy i temat jest rozwiązany. Ale podoba mi się generalnie to, że zrobiłeś to zgodnie z wymaganiami producenta, ale przede wszystkim ze sztuką instalacyjną. Mamy zabezpieczenia temperaturowe, ciśnieniowe, mamy zabezpieczone temperaturę powrotu. Wszystko jest ok. Dziękuję Ci serdecznie Dziękuję za współpracę. i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Trwa obecnie proces gazowania. Mamy około 5% tlenu resztkowego w spalinach. Jak widać, w zasadzie nie widać żadnego dymu, więc proces gazowania jest prawidłowo prowadzony, bezdymnie, co jest bardzo ważne i świadczy tylko tak naprawdę o dobrej regulacji procesu spalania. Godzina 15:30, a my dalej jesteśmy u Szymona. Prawie 5. godzinę trwa już zgazowanie w kotle Firestar Deluxe. Pokusiłem się o to, żeby sprawdzić na aplikacji, jak głośno pracuje to urządzenie. Więc korzystając z 2 aplikacji dostępnych w moim telefonie, wiadomo, że to nie będzie taki bardzo laboratoryjny odczyt, ale to są 42, 44, 45 dB. Więc kocioł pracuje bardzo cicho, niemalże tak jak kocioł gazowy. Proces zgazowania w kotle Firestar marki Hertz jest bardzo stabilny. Widać to po odczytach tutaj na sterowniku. Zarówno temperatura spalin, temperatura kotła, jak i odczyty z sondy lambda są bardzo stabilne. Te wahania, jeżeli chodzi o te wartości, są bardzo cały czas zbliżone do wartości zadanych, do wartości oczekiwanych. Czyli jeżeli ustawioną mam temperaturę finalną, oczekiwaną temperaturę spalin 190 stopni, to te odczyty wahają się w zakresie 187-191 stopni. Wentylator wyciągowy pilnuje tego, żeby ta temperatura spalin była na odpowiednio wysokim poziomie. To samo dotyczy się tlenu. Przepustnice powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego w ten oto sposób dawkują powietrze do procesu spalania, żebyśmy cały czas oscylowali wokół zadanej wartości tlenu. Tutaj tą zadaną wartość tlenu mamy na poziomie 5,5%.
Obecny odczyt to jest 5,6%, więc jesteśmy bardzo zbliżeni do tej wartości tak zwanej idealnej, oczekiwanej. Dzięki temu wszystkiemu, co potrafi algorytm pracy tego urządzenia oraz tej 300-kilogramowej ceramicy, która znajduje się w kotle, sam proces zgazowania może być bardzo, bardzo efektywny. Kocioł działa w pewien sposób bardzo przewidywalnie z racji tego, że ceramika, a jest jej tam ponad 300 kg, jest odpowiednio nagrzana. Praca kotła jest bardzo, bardzo stabilna. Warto też zwrócić uwagę, że w konsekwencji też praca tego urządzenia jest bardzo cicha. Kończy się niemalże 6 godzina, od kiedy kocioł Firestar zgazowuje. Trochę to już trwa, mamy już prawie załadowane 3000 litrów w 2 buforach. Na urządzeniu mamy temperaturę pracy 70 stopni. Urządzenie cały czas pilnuje temperatury powrotu, 60 wymagane, jest 60,2. Kocioł gazowuje w bardzo, bardzo stabilny sposób. Temperatura spalin oscyluje wokół temperatury zadanej spalin około 190 stopni. Mamy również wartość tlenu resztkowego w spalinach około 6%, przy zadanej 5,5%. Urządzenie działa. My tak naprawdę czekamy na koniec tego procesu zgazowania. Trwa to już, tak jak wspomniałem, niemalże 6 godzinę, więc ja postanowiłem troszkę zrobić coś, czego nie powinienem robić. Zaglądnąć do tej komory, gdzie jest załadowane drewno, przerwę ten proces zgazowywania na tyle, żeby zobaczyć, co tam się jeszcze dzieje, ile tam jeszcze zostało tego drewna do zgazowania, więc zrobię to, chociaż tak jak wspomniałem, nie powinienem, ale musimy się pośpieszyć, bo tak naprawdę nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić. Zamykam komorę załadunkową, dlatego, żeby nadmiernie nie przerywać tego procesu zgazowania. Widzieliście Państwo komorę, w której jest jeszcze paliwo. Ja szacuję, że jest tego około 1/3 jeszcze i ten proces zgazowania potrwa mniej więcej jeszcze 2, może 3 godziny. Klient wspominał, że cały proces zgazowania trwa zazwyczaj około 8 godzin, więc to by się nam zgadzało. Więc kocioł kończy 6 godzinę już pracy z zgazowania, ogrzewamy dom, ładujemy 2 bufory po 1500 litrów. Ten proces jeszcze będzie jakiś czas trwał. Cześć Szymon. Cześć. Fajnie, że nas odwiedziłeś w końcu w własnej kotłowni. Kocioł masz już pół roku i w ogóle powiesz nam coś na ten temat, co w ogóle myślisz, jakie są Twoje odczucia związane z tym urządzeniem? Odczucia są takie, że urządzenie jest bardzo dobre, funkcjonalne i faktycznie rzadko tu bywam teraz w tej kotłowni, tak jak powiedziałeś, bo w takie, że tak powiem, jesienno i lekko zimowe temperatury na zewnątrz to jest raz na 2 dni, Okay. tak? Czyli pokrywa się to, co powiedział instalator. Tak, Jasne. tak. Mhm. Raz na 2 dni załadujemy go do korka, on sobie tam śmiga, nabije bufory, no i później bufory, że tak powiem, utrzymują ciepło w całym domu. A te dni takie mroźne? W te mroźne dni paliliśmy raz dziennie, czasami się to zakładało tak, że to było raz na 1,5 dnia, tak to nazwijmy, ale raczej już tak raz dziennie, aczkolwiek ja i moi domownicy lubimy bardzo ciepło. Bardzo ciepło. I to jest takie tam 23? 20 więcej nawet. Więcej. 4-5. O, to bardzo Jest ciepło. bardzo ciepło, więc spełnia swoją funkcję i naprawdę jest dobrany, jeżeli chodzi też o wielkość do tej powierzchni domu, to jest 360 metrów, to super. Działa wszystko ok. Okej. A powiedz, bo wcześniej miałeś kocioł na tak popularny tak zwany śmieciuch, to był kocioł na drewno, nie na węgiel. Jak porównujesz tak obsługę tamtego kotła z obsługą tego urządzenia? Wiesz, po pierwsze, ilość spalonego opału to jest przynajmniej przez pół, tak? Naprawdę? Tak, to jest dużo mniej. Druga sprawa taka, że tam, no niestety, ale to było podkładanie do tego pieca co 3, co 4 godziny, no i też jego wydajność była inna. Tutaj to buforowanie jednak ciepła zupełnie zmienia postać rzeczy, czego wcześniej nie było. Jasne, tam nie było buforów, tu mamy 3000 litrów wody zbuforowanej w 2 buforach. Czyli co, generalnie jesteś mega zadowolony i gdybyś miał kupić jeszcze raz, gdybyś miał kupić dla jakiejś innej lokalizacji, nie wnikam czy masz, czy nie, to zrobiłbyś to samo, czy... Tak, na pewno bym poszedł też w
piec, który jest opalany drewnem lub zrębką. Właśnie ja mam takie pytanie do Ciebie, zanim odpowiesz do końca, bo miałeś wybór ogromny. Mogłeś iść tak naprawdę w kocioł na pelet, który byłby automatyczny, w ogóle by nie aprobował tutaj twojej obecności. Mogłeś iść w pompy ciepła, czy w kaskadę nawet pomp ciepła, jeżeli byś tego potrzebował. Podejrzewam, że równie dobrze mógłbyś sobie butlę z promanem zamontować na zewnątrz i miałbyś kocioł na gazowy lub nawet gazowy, jeżeli masz tutaj gaz, bo tego nie wiem, czy jest tu nitka gazowa. Więc skąd w ogóle ta decyzja, idę w kocioł zgazowujący drewno? Wiesz co, decyzja jest prosta, bo to jest najcieplejsze ciepło. Tak to nazwijmy, bo używam gazu w firmie i takiego z butli, i takiego sieci, tak. Są to jednak znacznie większe koszty. Druga sprawa, tu jakby też obliguje mnie do wyboru tego kotła niezależność, tak, bo drzewo, mamy swój las, mamy dostęp do niego bezpośrednio tu na miejscu, tak. Żadne inne jakby formy z zewnątrz nie mają wpływu na to, Tak. za ile będę, że tak powiem, finansowo daną zimę ogrzewał. Tak. Okay. Tak to wygląda. Więc decyzja była dla Ciebie stricte ekonomiczna, że tak zadam pytanie? Wiesz co, ekonomiczna i też, tak jak powiedziałem, to ciepło jest inne. Okay. Każdy, kto przychodzi na gaz w domu, nie jest to 25 stopni, bo obserwuję później niestety ten licznik, to zużycie i to... Jasne, jasne. Raczej liczymy się z temperaturami 20-21 stopni, takim ciepłem zachowawczym. Tu słuchajcie, no ta zima była bardzo mroźna, tak, i teraz no tam przeskoczyło chyba 12 metrów drzewa suchego, które zostały tu zużyte przez tą zimę. To naprawdę nie jest dużo. Okej. A mówisz tak, zużycie przez 2, czyli rozumiem, że tam to zużycie przy Było tym większe. było takie 20 metrów sześciennych? Tak, nawet więcej czasami. Tylko, że no jakby nie mamy tego porównania, bo do tej pory te zimy nie były tak mroźne jak ta, która teraz właśnie mija, tak, bo tu mieliśmy takie 2 miesiące naprawdę trudne. Szymon, kto obsługuje kocioł w Twoim domu? Obsługuję ja i syn. Dobrze, a czy ta obsługa to jest coś, co Cię bardzo absorbuje, czy to jest uciążliwe? Na czym to w ogóle polega? Nie, to jest, wiesz, otwieramy kocioł, czyścimy go z dnia poprzedniego z popiołu, jest go naprawdę niewiele. Ile to zajmuje mniej więcej? 5 minut. Okay. 5 minut. Jest szuflada na dole, syp tą szufladę, co tam 7-6 paleń sobie wynosimy. Jest to naprawdę niewielka szuflada z popiołem i tyle. No i powiedzmy tam raz na 2 tygodnie jest taki wycior, którym czyścimy te płomieniówki, rury, te u góry takie i tyle. I ładujemy, palimy, działa. To jest samograj ustawiony. Tutaj nie ma potrzeby wielkiej regulacji czegokolwiek. Czyli jeżeli miałbym zaryzykować stwierdzenie, że obsługa takiego kotła nie zajmuje więcej niż od 5 do 10 minut dziennie, to będzie to zgodne z prawdą? Tak, jak jesteśmy przygotowani do tego, żeby tu napalić, czyli mamy troszeczkę suchego drzewa i jakąś taczkę drzewa, którą później ładujemy jakby ten wsyp główny, no to jest 10 minut, nie więcej, tak? To jest szybka akcja, bardzo szybka. Dziękuję Ci za to świadectwo, które dałeś. Dziękuję Ci za możliwość też goszczenia w Twoim domu i życzę wszystkiego dobrego i dalszego dobrego użytkowania urządzenia przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca materiału, który dla Was przygotowaliśmy i mam nadzieję, że Wam się podobał. Celem tego materiału było pokazanie, że ogrzewanie drewnem, spalanie gazu drzewnego czy zgazowanie drewna, jakkolwiek by to nie nazwać, może być ekonomiczne, może być ekologiczne i jest naprawdę proste, jeżeli chodzi o codzienną eksploatację urządzenia. I mam nadzieję, że ten cel został osiągnięty. Zachęcam Was również do zapoznania się z naszą ofertą specjalną, jaką przygotowaliśmy w zakresie kotła Firestar. Mówimy o modelach Lambda Eco oraz modelu Deluxe. Ta oferta jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, kiedy myślicie o wymianie, o modernizacji, o montażu nowego źródła ogrzewania. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego. Cześć.